Zaczynamy serię filmów, w których pokażę, jak od początku do końca wykonać podstawkę pod model czołgu. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom. Zapraszam do oglądania. Będzie to prosta diorama, właściwie winieta, bo dioramą nazywamy raczej duże projekty, które przedstawiają większą scenerię i zawierają nawet kilka modeli czy też figurek. Tutaj mamy tylko naszego Cromwella, któremu postaram się przygotować godne miejsce do wyeksponowania go. Przygotowałem sobie już podstawę ze styroduru XPS o wymiarach mniej więcej 295 na 200 mm i grubości 40 mm. Są to dwie sklejone ze sobą 2 cm płyty. Do sklejenia ich użyłem kleju polimerowego. Wstępnie rozrysowuję sobie plan podstawki. Będzie to fragment drogi z kanałem, a raczej z rowem nawadniającym z jednej strony. Krajobraz dosyć charakterystyczny dla Holandii, gdzie tego typu rowów przydrożnych jest bardzo dużo. Zaznaczam sobie jeszcze mniej więcej rozstaw gąsienic. Teraz trzeba uformować teren. Do tego celu użyję bardzo prowizorycznego narzędzia do cięcia styropianu czy też styroduru. Do drewnianej listewki przykręciłem kawałek drutu oporowego, a jego końce podłączyłem do regulowanego zasilacza, w którym mogę płynnie regulować prąd i napięcie. Wartość prądu ustawiam w taki sposób, że zwiększam go do momentu, aż drut rozgrzeje się do czerwoności i zaraz potem zmniejszam minimalnie, żeby drut przestał żarzyć. I taka właśnie temperatura daje najlepszą kontrolę i pozwala wycinać styrodur z bardzo fajnym efektem, bez jakichś większych przytopień. Tylko uwaga, mamy tutaj do czynienia z wysoką temperaturą, można się nim nieźle poparzyć, to raz, a dwa to prąd, który przy nawet takim niepozornym urządzeniu może już zrobić krzywdę, jeśli będziemy nieostrożni. Dlatego takie rozwiązanie sugerowałbym tylko osobom, które czują się pewnie w tej materii. W żadnym wypadku nie radzę używać zwykłych zasilaczy bez regulacji, takich włączanych do gniazdka, ani zastępować specjalnego drutu oporowego jakimkolwiek innym. Oczywiście styrodur można też z powodzeniem formować przy pomocy chociażby zwykłego nożyka. Takie narzędzie jest po prostu ułatwieniem. Podstawka ma już wstępny kształt i teraz można ją jeszcze wyrównać gruboziarnistym papierem ściernym. Na liniach, którymi zaznaczyłem trasę przejazdu czołgu, robię wyżłobienia na głębokość kilku milimetrów. Boki podstawki wykonam ze spienionego PCW o grubości 2 mm. Używam tego materiału, ponieważ jest bardzo łatwy w obróbce. Można nim swobodnie wycinać nieregularne kształty i jest to całkiem estetyczne wykończenie podstawy. Po dokładnym dopasowaniu boki przyklejam również klejem polimerowym. Zamiast PCW można też użyć chipsu, ewentualnie drewna takiego jak balsa lub innego gatunku, na przykład w formie sklejki czy też forniru albo obłogu. Różnica pomiędzy tymi ostatnimi jest taka, że fornir ma zwykle maksymalnie 1 mm grubości, a obłogiem nazywamy materiał, który ma od 1 do 3-4 mm. Narożniki sklejam ze sobą klejem cyjanoakrylowym. Trzeba uważać, żeby ten klej nie miał kontaktu ze styrodurem. Świetnie skleja on spienione PCW ze sobą, ale dla styroduru jest zbyt agresywny i go po prostu topi.
Jeszcze mała korekta niedoskonałości i zostawiam teraz klej do wyschnięcia na co najmniej kilka godzin, a najlepiej na kolejny dzień. Teraz pora na bardziej dokładne formowanie terenu. Skorzystam z gotowych mas akrylowych Vallejo, imitujących strukturę ziemi. Tego typu masy różnią się między sobą poza kolorem, też strukturą. Masy ziemiste zawierają już coś w rodzaju drobnego piasku i mają taką niejednolitą strukturę, co właściwie stanowi już samo w sobie nie najgorsze wykończenie podstawki. Ja jednak na początku skorzystam z całkowicie gładkiej masy White Stone. Dodam do niej trochę pigmentu, żeby nadać jej bardziej ziemistego koloru. Ta masa posłuży do wypełnienia kolein, w których odbije ślady gąsienic. Nie da się ukryć, że tego typu masy nie są najtańsze w zakupie, ale są bardzo wygodne w użyciu i co istotne, jest to masa na bazie żywicy akrylowej, a więc po wyschnięciu będzie bardzo dobrze trzymała się podłoża i będzie też odporna na pęknięcia. Alternatywą dla takich rozwiązań jest chociażby gips budowlany, czy też kleje do glazury. Zwłaszcza kleje do glazury właśnie są rozsądnym wyjściem, jeśli takiej masy potrzebujemy jakąś większą ilość. Jak widzicie, masa nakłada się bardzo przyjemnie. Uzupełniam nią jeszcze szczeliny na krawędziach podstawki. Tą masę można porównać do gipsu, jeśli chodzi o sposób nakładania, ale z tą różnicą, że mamy znacznie więcej czasu na poprawki. Gips nakładany cienkimi warstwami niestety dosyć szybko wiąże, co też daje nam mniejsze pole manewru. Teraz przysypię drogę przesianą na drobnym sitku suchą, najzwyklejszą ziemią. Ta ziemia, która się nie przyklei, może zostać usunięta, może w trochę bardziej przemyślany sposób, ale właśnie dlatego warto mieć przy takiej zabawie odkurzacz pod ręką. Dzięki temu, że ostatnią warstwą jest sucha ziemia, to można odbić ślady gąsienic bez oblepiania ich masą. Mam tutaj gąsienicę od Shermana. Załóżmy, że przed naszą helą jechał w kolumnie jakiś Sherman i zostawił takie charakterystyczne ślady. Oczywiście do kompletu dodam też ślady samego Cromwella.
Żeby nie było za łatwo, to w rowie melioracyjnym zrobię jeszcze mały stopień wodny. Trzeba w tym celu zrobić wyżłobienie w poprzek rowu, w które potem zostanie wklejona tama. Na całe koryto nakładam pędzelkiem masę w kolorze ciemnej ziemi. Taki kolor będzie dobrą bazą pod wodną część podstawki, ale chyba ważniejsze jest to, że taka masa akrylowa sprawdzi się też jako podkład pod efekt wody, którym będzie dwuskładnikowa żywica. Warstwa masy akrylowej będzie dobrze izolowała delikatnie styrodur od mocno rozgrzewającej się w trakcie wiązania żywicy. Pora zająć się drogą. Będzie potrzebny klej do drewna typu Wicol, właściwie dowolny rodzaj. Może to być zwykły właściwie Wicol, może to być Mod Podge, którego będę jeszcze później używał. Ja skorzystam z kleju Pateks, który jest znacznie tańszy. Nie uważam, żeby na tym etapie rodzaj kleju miał jakieś duże znaczenie. Ważne, żeby rozcieńczyć go z wodą, mniej więcej 1:1. Klej nanoszę na drogę i staram się omijać miejsca, w których są odbite ślady gąsienic. Na klej wysypuję najdrobniejszą przesianą ziemię. Po chwili proces powtarzam, ale tym razem wysypuję już nieco grubszą ziemię i używam sitka o większych oczkach. Na koniec dodaję większe grudki ziemi, ewentualnie małe kamyki, które umieszczam na środku i na krawędziach drogi. Spryskuję teraz całość izopropanolem. Żeby zobrazować cel tego zabiegu, to muszę wyjaśnić pojęcie napięcia powierzchniowego. Napięcie powierzchniowe jest to właściwość każdej cieczy. Określa ono to, w jaki sposób ciecz zachowuje się na granicy z ciałem stałym lub gazem. W uproszczeniu woda ma dosyć wysokie napięcie powierzchniowe i słabo rozpływa się na takich chłonnych powierzchniach. Podobnie klej rozcieńczony wodą. Izopropanol to alkohol o napięciu powierzchniowym kilkukrotnie niższym od wody i dzięki temu rozprowadza się on znacznie skuteczniej. I właśnie na takiej zwilżonej alkoholem ziemi klej po nałożeniu będzie miał ułatwione zadanie i bez problemu wpłynie w każdy zakamarek, a nawet w głąb takich grudek ziemi. Niskie napięcie powierzchniowe mają wszelkie produkty na bazie rozcieńczalników naftowych, czyli w naszym przypadku wszystkie efekty olejne, fikser do pigmentów, czy też klej specjalnie właśnie do piasku i ziemi z Ammo, Sand and Gravel Glue. Takiego kleju też można użyć, wtedy oczywiście nie korzystamy już z izopropanolu. Sam klej ma bardzo niskie napięcie powierzchniowe i będzie się bardzo dobrze rozprowadzał. Jeżeli z kolei nie macie izopropanolu, to żeby nieco obniżyć napięcie powierzchniowe rozcieńczonego kleju typu Wicol, można dodać do niego kilka kropel płynu do naczyń. To również obniży napięcie powierzchniowe całej cieczy. I tak przygotowaną podstawkę zostawiamy na kolejny dzień, żeby całkowicie wszystko wyschło. Klej już związał i możemy przystąpić do malowania. Na początek przygotowuję mieszankę farby XF57 i XF64 firmy Tamiya w proporcji 2:1. Kiedy kolor będzie już w miarę jednolity, zaczynam rozjaśniać drogę już samym kolorem XF57. Skupiam się na tym, aby te pasy rozjeżdżonej ziemi były nieco jaśniejsze.
Można powiedzieć, że prace ziemne zakończone. Oczywiście będziemy jeszcze pracować nad detalami, roślinnością i oczywiście wodą. Zapraszam na drugą część, która pojawi się zapewne jeszcze w tym tygodniu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.